Mamy tym razem dla Was same dobre wiadomości. W ostatnich dniach nie wydarzyło się nic smutnego. 2 dla zwierząt. 2 Mariusze stanęli w obronie krowy. Żegnaj kryzysie demograficzny. PiS mistrzem polityki prorodzinnej. Jak to możliwe, że Kubica nie wygrał F1, skoro świat nie jest w stanie funkcjonować bez polskich kierowców? Czwartek, 30 września, Maciej Orłoś w hotelowym anturażu ponownie. Zapraszam Was na program w telegraficznym skrócie. Po ostatniej nieudanej, jak się na szczęście okazało, próbie puczu przez moje złowrogie alter ego, postanowiłem jednak wyciągnąć lekcje z niezadowolenia określonych środowisk. Dlatego koniec z narzekaniem. Dziś same dobre wiadomości. Rząd, podobnie jak poprzedniej jesieni, podjął ciężką, ale ważną próbę poprawienia losu zwierząt. Na wspólnej konferencji prasowej wystąpiło w tej sprawie aż 2 ważnych ministrów z gabinetu Mateusza Morawieckiego: Mariusz Błaszczak i Mariusz Kamiński. Panowie wystąpili wspólnie na rzecz poszanowania godności pewnej krowy, która, jak przekonywali, padła ofiarą niecnych zamiarów jednej z osób, która usiłowała przekroczyć polsko-białoruską granicę. Bardzo szybko okazało się, że to jest tylko kadr z jakiegoś starego, sprośnego filmu i wcale nie przedstawia krowy, tylko konia, ale skąd ministrowie i podległe im służby miałyby się znać na szczegółach anatomicznych zwierząt hodowlanych, zwłaszcza tych widocznych w intymnych sytuacjach? Obóz antyrządowy odczytał wystąpienie ministra spraw wewnętrznych i ministra obrony, oczywiście jako próbę obrzydzenia społeczeństwu przybyszów z niebezpiecznych krajów Bliskiego Wschodu. Cóż za bzdura, proszę Państwa. Trzymajcie mnie. Jak można mieć tak obrzydliwe, niesprawiedliwe podejrzenia? Naprawdę. A teraz polityka prorodzinna naszej ekipie rządzącej. Powiedzmy sobie jasno, nie było chyba drugiej tak prorodzinnej władzy w Polsce, przynajmniej od czasu, kiedy prezydent i premier byli rodzonymi braćmi. Dziennikarskie śledztwo Onetu, Radia Z i Gazety Wyborczej pozwoliło odnaleźć przynajmniej 900 osób w kierownictwach spółek Skarbu Państwa, które są blisko powiązane z politykami obozu władzy. Jednymi z najhojniej rozdających posady krewnym i znajomym królika, znowu o zwierzętach mowa, ale to przypadkiem, są króliki Morawiecki, Błaszczak, Brudziński i Sasin. Rodzina jest przecież najważniejsza. Co prawda nie każda, tylko swoja, ale kto by się tam przejmował szczegółami? Oburzony działaniem dziennikarzy jest m.in. wspomniany Joachim Brudziński. Może inaczej by było, gdyby dziennikarze każdy artykuł dotyczący tego wybitnego eurodeputowanego zaczynali od słów „Cześć wujku”, jak nadawca niedawno ujawnionego maila, który pisał do Brudzińskiego w sprawie oferowanych przez niego posadek w spółkach Skarbu Państwa. Ta polityka prorodzinna ma bardzo spójny i długofalowy charakter, wskazujący bezsprzecznie, że polityczny kurs prawicy został wyznaczony przez wybitnych analityków i demografów. Pokazuje na to kolejna dobra wiadomość. Polska jest najlepszym w Europie krajem, jeśli chodzi o utrudnianie dostępu do antykoncepcji. Jak pisze Polityka, Europejskie Forum Parlamentarne do Spraw Populacji i Rozwoju ustaliło, że dostęp do środków antykoncepcyjnych w Polsce wynosi tylko 31,5%. To najmniej na kontynencie, mniej niż w Kosowie, Andorze, Bośni i Hercegowinie, Grecji, Czarnogórze, Słowacji, Gruzji czy Rosji. Wskaźnik dostępności antykoncepcji jest ustalany na podstawie takich czynników jak konieczność uzyskiwania recepty na antykoncepcję farmakologiczną, poziom jej refundacji czy politykę informacyjną państw w kwestii metod zapobiegania ciąży. Ktoś powie, że przecież nie ma w tym nic wesołego, że rząd, biorąc pod uwagę także utrudnianie dostępu do przerywania ciąży, chce zacząć zmuszać Polaków do rozmnażania się. No ale cóż, każdy z nas może dziś powiedzieć, że nikt nas nie pytał o zdanie, czy chcemy się urodzić. Dlatego też rząd Polek nie będzie pytał o zdanie, czy chcą rodzić. To jest proste jak korzeń albo jak budowa cepa. A teraz coś z zupełnie innej beczki. Dobra wiadomość z Radomszczyzny. Pod Borkowicami
znaleziono ślady dinozaurów w jednej z tamtejszych kopalni gliny. Podobno w sprawie odkrycia wypowiedział się już Ryszard Terlecki i stwierdził, że faktycznie w młodości spotykał tam dinozaury i widział, jak Ewa Kopacz obrzuca je kamieniami. Ciekawostką jest jednak fakt, że z archeologicznego punktu widzenia to bardzo atrakcyjna okolica. Zaledwie 2 lata temu, kilkadziesiąt kilometrów od Borkowic, znaleziono też ślady Neandertalczyka. Szybko udało się go wytropić i niedługo później został ministrem edukacji. Wspomniany Przemysław Czarnek niesłusznie nie jest jeszcze docenianym za granicą fachowcem. Może gdyby został kierowcą ciężarówki. Polscy fachowcy z tej dziedziny są bowiem doceniani ostatnio przede wszystkim w Wielkiej Brytanii. Oczywiście nie tylko polscy, ale właściwie wszyscy, którzy mają papiery na transport towarów wielkimi pojazdami. Na Wyspach zabrakło transportowców i nie ma kto dowozić towarów do sklepów albo na stacje benzynowe, gdzie kierowcy ustawiają się w kolejkach po towar deficytowy. Mogą nam Brytole zazdrościć. U nas paliwa jest pod dostatkiem. Co prawda drogie jak cholera, ale to jest problem drugorzędny. Wszystko to jest oczywiście efektem Brexitu. I tu kolejna dobra wiadomość. Jak my wystąpimy z Unii Europejskiej, to nie będziemy mieli problemu z brakiem polskich kierowców, bo oni już tu są. Będziemy, bo już mamy, mieli problem z brakiem lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych czy nauczycieli. Ale to jest drobnostka. Najważniejsze, że będzie paliwo, a jak i tego zabraknie, to będzie można się przerzucić na hasło piwo to moje paliwo. A gdyby nam, jak to śpiewał zmarły niedawno genialny Wiesław Gołas, kiedyś tego zabrakło, nie zabraknie. Skoro już jesteśmy przy informacjach z zagranicy, talibowie w Afganistanie po niedawnym gwałtownym przejęciu władzy wprowadzają już liczne, ciekawe reformy. Jedna z najnowszych polega na ułatwieniu obywatelom przekwalifikowywania się z niepotrzebnych zawodów. Czynią to w ten sposób, że właśnie niektóre zawody czynią niepotrzebnymi, jak na przykład fryzjerstwo. Jak donosi Polskie Radio, w prowincji Helmand policja religijna talibów ostrzegła fryzjerów, że będą karani za strzyżenie i golenie męskiego zarostu. Jaki powód? No, według policjantów religijnych jest to sprzeczne z surową interpretacją prawa muzułmańskiego. Podobne ostrzeżenie mieli otrzymać niektórzy fryzjerzy z Kabulu. Najwięcej motywacji do przekwalifikowywania się talibowie dają oczywiście kobietom. Wśród damskiej części populacji rotacja zawodowa ma być w zasadzie całkowita. Ścieżka rozwoju osobistego zostaje jednak okrojona praktycznie do jednego rodzaju kariery, pani domu. Chociaż w rygorystycznych prawidłach szariatu to określenie pani domu też jest chyba niestety nieco na wyrost. I kolejna dobra wiadomość. Donald Trump ma wielkie przyrodzenie, a przynajmniej sam tak twierdził w rozmowie ze Stephanie Grisham, byłą sekretarz prasową Białego Domu, co Grisham opisała w wydanych ostatnio wspomnieniach. Według jej relacji Trump uznał za stosowne opisać swojej podwładnej rozmiary męskości po tym, jak kwestionowała je Stormy Daniels, gwiazda filmów dla dorosłych i była kochanka byłego prezydenta USA. Nie wypada wątpić, że nawet w kwestiach puszkowych Trump jest doskonały pod każdym względem, żeby nie powiedzieć w każdym calu. Zwłaszcza, że doskonałość osiągnął nawet w tak ważnej dla polityka dyscyplinie jak kłamanie. Pora na muzykę. Proszę zwrócić uwagę, że w dzisiejszym WTS-ie nie tylko Maciej Orłoś występuje w okularach. Proszę na to zwrócić uwagę. Wątek okularów. I nie tylko okularów. Co będzie w tych okularach? Nie wyprzedzajmy wypadków. Antosiu, bardzo proszę. Witam! Dziś w kąciku muzycznym zaczynamy od wyzwania, jakie rzuciłem widzom ostatniego odcinka WTS Bis. Polegało ono na podesłaniu mi na mój Instagram własnego projektu łuku triumfalnego Jacka Sasina. I oto mamy zwycięzcę, proszę Państwa. Użytkownik Bolek69 podesłał mi taki oto projekt łuku. Panie Bolku, gratulujemy, świetny projekt finezyjny, nam w redakcji bardzo się spodobał, a przed Państwem zespół Prąd w utworze Starflow Distraction. Zwróćcie uwagę na klip, bo jest naprawdę świetny.
Wracamy na nasze rodzime podwórko, a właściwie na pole, bo tak mówią w Krakowie, a właśnie do Małopolski przeniesiemy się teraz na chwilę. Otóż tamtejsi lokalni politycy reprezentujący prawicę wystąpili z inicjatywą na rzecz zdrowia i tężyzny fizycznej obywateli, sami dając znakomity przykład. Na ostatnim posiedzeniu Sejmiku Województwa Małopolskiego przedstawili pokaz gimnastyki i giętkości kręgosłupów, unieważniając uchwałę dyskryminującą osoby LGBT. Wcześniej uznali za stosowne bronić dzieci przed zmyśloną ideologią LGBT, teraz z tego zrezygnowali. Zapowiadali wprawdzie, że uchwałę przeredagują, żeby nabrać głupią Unię Europejską, która groziła odcięciem od funduszy dyskryminującym samorządom, ale ostatecznie całkiem się z nimi cofali. No i dobrze, tylko krowa nie zmienia poglądów. No chyba, że to krowa Mariusza Kamińskiego, bo tato nawet w konia potrafi się zmienić, ale to inna sprawa. Warto dodać, że tym samym tropem poszedł sejmik sąsiedniego województwa podkarpackiego. Jak mówił słynny trener piłkarski Janusz Wójcik, kasa, misiu, kasa. Janusz Wójcik, niestety już nieżyjący, barwny działacz sportowy i przypomnijmy, polityk samoobrony, niestety nie należał do wzorów uczciwości, ale nie on jeden w naszym pięknym kraju. Jego piękno podkreślają tacy ludzie jak właściciele gospodarstwa rolnego Malinogród, którzy w Gdyni mają zautomatyzowany sklep z płodami rolnymi. W automacie płacić można blikiem albo wrzucając odliczoną kwotę do skarbonki. Jak twierdzą właściciele sklepiku, zdarzają się złodziele, ale jak mówią, ufamy ludziom i wierzymy, że w końcu zaczniemy się przyzwyczajać jako społeczeństwo do takich punktów, a kradzieży będzie mniej. I jeszcze na koniec o spełnianiu marzeń science fiction, które staje się rzeczywistością, i hollywoodzkiej gwieździe w jednym newsie. William Shatner, czyli słynny kapitan Kirk z seriali i filmów Star Trek opisujących podróże międzygwiezdne załogi statku kosmicznego Enterprise, wreszcie naprawdę poleci w kosmos. To część spełnienia marzeń o niebiańskich podróżach miliardera Jeffa Bezosa, bo właśnie na pokładzie rakiety Bezosa Shatner wejdzie na orbitę okołoziemską. Właściciel Amazona kojarzy się raczej z bohaterami dystopijnych historii z gatunku science fiction. Dobrze, że przynajmniej tym razem spełnia wizję zawartą w tych bardziej optymistycznych opowieściach. Niezmiennie zachęcam do subskrybowania mojego kanału na YouTubie, obserwowania profilu na Facebooku i wspierania WTS-u na Patronite. I jak mówił przyjaciel kapitana Kirka, pan Spock, żyjcie długo i dostatnio. Do zobaczenia. Cześć!